Cześć kochani! Witajcie! O kurczę, ja nie wiem, czy ja się tutaj zmieszczę z tobą. Jest Dobra, git. jest okej. Dobra, słuchajcie, to jest nasze pierwsze wystąpienie w historii Morskiej Pumy na żywo. Bez żadnych cięć, bez żadnej edycji, więc nie mogę gadać jakichś zbędnych głupot. Przejdźmy do sedna. Słuchajcie, nagrywamy tego krótkiego live'a, tym razem krótkiego, ze względu na to, że czeka nas jutro niesamowite przedsięwzięcie. Tak jak w tytule tego filmu, płyniemy przez kanał panamski. No i słuchaj, opowiadaj tutaj. Jak to będzie od strony technicznej? Tak, jutro. Czekajcie, ja sobie przejdę chyba tutaj. O. Dzisiaj się spotkałem z agentem, tak omówić mniej więcej szczegóły. I jutro cała akcja zaczyna się o 3:00. Mam być w marinie naszym O 3:00 po południu. O 3:00 po południu. Mam być w marinie naszym dinghy i agent przywiezie nam line handlerów, 4 line handlerów. Przywiezie też dla nich jedzenie. To ma być lunch i śniadanie bodajże. Przywieziemy ich na Sigugara. Tu w ogóle widzicie, już agent mi dał odbijacze i liny. Pewnie widać chyba, nie? Widać nie? z masztu. Widać, a z masztu widać, dobra, tu leżą na przodzie. Tak więc line handlerzy będą po 3:00 na jachcie u nas i oni prawdopodobnie będą chyba coś jeść wtedy, może lunch zjedzą. Tak, w ogóle dodam właśnie a propos jedzonka, to ja jestem specjalistką tutaj a propos tego, że jest taka zasada, że albo wy przygotowujecie jedzenie tym line handlerom, albo oni po prostu kupują, a wy pokrywacie koszta tego zakupu, więc no w naszym przypadku ze względu na ograniczony czas i tak naprawdę różne kubki smakowe, no to po prostu postanowiliśmy, że kupimy im to jedzenie i wiesz ile tam wyszło już coś? Nie, on mi jutro powie. Jutro mi powie tak, więc on mówił tam To musisz z wyżywić 14, 5 osób, tak? Tak, z 14 tam może z $20 na jedną osobę, tak więc wyjdzie coś takiego. Okej, więc tak to wygląda, że no wy macie w obowiązku no wyżywić tą załogę, która będzie. Powiedz o czasie, ile to będzie trwało, mniej więcej. No więc tak, Kurczę, mi to jest niewygodnie. po 3:00, ja się trochę kołyszę, bo są lekkie fale. Po 3:00 będziemy z line handlerami na pokładzie, ale jeszcze nie ruszamy, bo dopiero o 5:30... Czy widać cię? Chyba widać. Dopiero o 5:30 przypływa pilot. Tam jest przypływa pilot i wtedy ruszamy. Płyniemy tutaj na tę śluzę od strony Atlantyku. Oprócz nas mamy być jeszcze... w ogóle podobno jutro ma być te 10 jachtów aż. 10 jachtów? Cały dzień, ale prawdopodobnie nie będzie tak, że 10 jachtów za jednym razem płynie, tylko ich podzielą na kilka grup. W naszej grupie, z tego co podobno, to też nie jest jeszcze pewne, tak słyszałem, że podobno mają być 3 jachty, czyli poza nami jeszcze mają być 2 jachty. Nie wiem jakie, ale podobno mają być 2 jachty. Streści! Tak, agent powiedział, że o 5:30 płyniemy właśnie, że dopłynie pilot dopłynie do Sigugara z taką łódką, przesiądzie się na Sigugara, już wtedy płyniemy na ten i dopłyniemy do śluzy od strony Atlantyku. Tam są 3 jakby schodki takie, nie? 3 śluza 3-etapowa. Łącznie musimy podnieść Sigugara jakieś chyba 25 czy 28 metrów, dosyć duży, bo to jest... No dla mnie to jest niesamowite, że 30 metrów praktycznie Sigugар będzie nad poziomem wody. To już jest Tak, takie zdobycie no. małej górki. Nigdy nie był tak wysoko jeszcze. No to jest taka koszalińska góreczka, naprawdę. No to jest niesamowite. I co? Podobno tą 3-etapową śluzę mamy pokonać w kilka godzin. To jest jakieś 3, może 4 godziny. Tak więc jeżeli wypłyniemy 5:30, tam myślę, że do wejścia kanału jest może z 8 km, może 5, nie wiem, tak na oko. No nie ma dużo, to jest niecała godzina. I później jeszcze te 3-4 godziny na pokonanie śluz. Czyli powiem tak, 21 myślę, że będziemy powoli już na jeziorze Gatun. Bo tak naprawdę śluzy nas podniosą do jeziora Gatun, do poziomu wody jeziora Gatun. I na tym jeziorze Gatun zacumujemy Sigugara do boi. Pilot podpłynie do niego jakaś łódka, on się na nią przesiądzie, czyli pilot zejdzie z naszego pokładu, a zostaną line handlerzy. I line handlerzy, w ogóle po co są line handlerzy, tak tylko powiem, że oni są po to, żeby zarządzać, operować linami, jak będziemy na śluzie. Co tutaj widzicie, Tak. to jest wypożyczone. Nie każdy jacht wypożycza te wszystkie rzeczy. My wypożyczyliśmy właśnie odbijacze, takie duże kule i 4 cumy tu są? 4 cumy takie chyba 20-metrowe, czy może No dłuższe? bo tam są dość 30-metrowe, duże odległości tak. między jednym a drugim brzegiem, więc te cumy są dość takie długie. My chyba takich długich aż nie mamy, może by jedna tam się gdzieś znalazła, no nie wiem. Się znalazła. To No. są takie grube, nie? Więc mamy takie naprawdę potężne cumy wypożyczone i tutaj większość zauważyłam, że jednak wypożycza te wszystkie rzeczy, bo to też w sumie nie jest jakiś taki duży koszt. Może w sumie możesz powiedzieć o koszcie, ile to wypożyczenie kosztowało? Nie powiem z pamięci, to Monika Wam
przedstawi na slajdzie, nie, bo to Nie, jest slajd, dobra, to okej. jest live. Wiecie co, z tego co pamiętam, to jest jakieś 100, może 100 z kawałkiem dolarów. W każdym razie w relacji do kosztów za całe przepłynięcie kanału, co wynosi jakieś chyba 3600 czy tam około 4000, to jest naprawdę niewielki koszt. To jest niewielki koszt, tak więc no i w każdym razie to jest też ciekawa kwestia, bo przeważnie ten kanał się przepływa w kilka jachtów. Podobno mają być 3 jachty, czyli oprócz naszego jeszcze będą 2 jachty. I te jachty, z tego co widzieliśmy przynajmniej na filmie nawet, spinają się tak burta w burtę, w taki jakby potrójny jacht duży, burtami. I ci handlerzy, pomimo że muszą być na każdym jachcie 4, to tak naprawdę efektywnie pracują tylko ci na tych jachtach skrajnych. Bo jacht, No który właśnie będzie... pytanie, czy my będziemy skrajnym, czy środkowym? A, tego nie wiemy. No właśnie, Bo dlatego to już no, pilot i tam decyduje obsługa kanału. dokładnie. To zależy od wielkości jachtu, czy jest monochol, czy katamaran. Podobno katamarany często są właśnie w środku, nie? Bo mają taką zdolność manewrową, mają 2 silniki i tak dalej. Ale Natomiast słuchaj, tak jeszcze dopowiem No. tylko, że super nas w ogóle oświetla ta kamera. Tak. Ja w ogóle mam nadzieję, że w komentarzu docenicie mój trud, bo bardzo wzięłam sobie do serca wasze komentarze pod ostatnim live'em z wodowania, gdzie praktycznie nic nie było poza kamerą masztową. W sumie nic albo aż, bo ta kamera masztowa naprawdę była niezłym przedsięwzięciem, żeby ją w ogóle założyć, szczególnie z naszymi zdolnościami technicznymi i naprawdę było dość trudno. No i spędziłam ile już minęło? Tydzień? Dobre? Czy Co? ile? Od wodowania? w poniedziałek gotowaliśmy, no więc 5 dni już minęło. No to prawie, No, że, tydzień, już jest prawie, dzisiaj. że tydzień nie spałam dosłownie po nocach, siedziałam przy komputerze i konfigurowałam tutaj wszystko. I dzisiaj jeszcze w ostatniej minucie zarabiałam kable do kamery, żeby ładnie je przeprowadzać i tak dalej, więc mam nadzieję, że to ustawienie, które jest teraz, a jest myślę, że naprawdę pro, bo mamy aż 3 różne slajdy, szczególnie, że masztowa pokazuje wszystko tutaj. Mamy dziobową, którą widać myślę, że horyzont, nie wiem czy widzicie jak tam się statki pięknie świecą. No i mamy część rufy, a najważniejsze właśnie to stanowisko sterowe, bo tam też pewnie coś będzie się działo, więc mam nadzieję, że super wam się to podoba, bo ja jestem zachwycona tym, że to tak fajnie wszystko się spięło. Mam nadzieję, że teraz jak nagrywamy, to ktoś tam nie pisze w komentarzu: ej, macie jakąś awarię, bo was nie słychać, że gadamy Zaraz się sami do okaże. siebie. No. Tak Zaraz się okaże, mogłam wziąć telefon i patrzeć, co tam się dzieje, ale też podejrzewam, że u was jest chyba druga? No u nas jest chyba 20, to u nich jest trzecia nawet może, druga, trzecia. No, druga, trzecia, więc podejrzewam, że praktycznie nikt nas tu nie ogląda, chyba że naprawdę mamy jakichś wiernych fanów, Chociaż którzy... jest weekend, no to teoretycznie mogą Może, ludzie... jeżeli ktoś nas ogląda teraz, to naprawdę szacun, ale oczywiście zostawię tego live'a, żeby ktoś po wstaniu do kawki sobie obejrzał, tak zwanie. Dobra, to opowiedz jeszcze, Tak. co tam będzie się jeszcze działo, tak? Tak więc dochodzimy jutro około 21, mamy być już na jeziorze Gatun, zacumujemy się do boi. Pilot opuszcza nasz statek, Sikugara opuszcza, płynie gdzieś tam sobie na ląd. Ale handlerze zostają u nas na pokładzie i relacja jest ciekawa, bo my mamy mamy 2 kajuty, są nasze, 2 pozostałe są częściowo zajęte, jedna jest całości zajęta i w sumie tylko może pół kajuty mamy wolnej, tak więc pytałem się agenta, jak będzie z ich noclegiem. On mówi, nie ma problemu, oni śpią na pokładzie, nie? Mają śpiwory ze sobą, tam więc nie przejmuj się tym, to oni... No właśnie gorzej jak deszcz spadnie, co? Ja mówię, a co jak deszcz? On mówi, nie, spokojnie, nie martw się, oni są do tego przygotowani. Ja mówię, dobra, okej, no nie, może mają jakieś wodoodporne śpiwory albo coś. Mówi, że dla nich to nie jest problem, oni to robią na co dzień, nie? Tak, okej, dobra. No okej, no jeżeli to nie jest dla nich problem, No i no to... następnego dnia, czyli już w niedzielę, o bodajże 8:30 znowu przypłynie do nas pilot na statku, na łódce, przysiądzie się na Sikugara i będziemy płynąć jezioro Gatun. Czyli mamy do przepłynięcia jakieś chyba 70 km, może nawet trochę więcej. No i myślę, że jak będziemy płynąć jakieś dobre, no na silnikach oczywiście, tam się na żaglach nie pływa, myślę, że będziemy płynąć jakieś około 6 węzłów, to tak zajmie nam może 7 godzin, może nawet mniej. Czyli tak myślę, że koło godziny 15, może 16 będziemy już na śluzach od strony Pacyfiku i musimy z powrotem tymi też chyba 3-stopniowymi śluzami spłynąć w dół aż do poziomu Pacyfiku. I to też zajmie kilka godzin, tak więc jeżeli będziemy tak 16 godzina już dopłyniemy do śluz, no to myślę, że około 20, może wcześniej, może 18, nie wiem, ciężko powiedzieć. No wieczorem w każdym razie już tak może trochę po zachodzie słońca będziemy już po stronie Pacyfiku i popłyniemy do Mariny Flamenco. O właśnie, muszę marinę jeszcze zarezerwować. Znaczy albo do Mariny Flamenco, albo do tej drugiej, tam są 2 mariny. Agent powiedział, że spróbował zarezerwować Flamenco. Jeżeli mi się nie uda, bo oni czasem mówi, że często tam słabo, jakby są mało responsywni. Jeżeli mi się nie uda, to agent powiedział spoko, ja Ci załatwię marinę tą drugą. Nie, ja tam mam chody, tam ja Ci załatwię.
mówi, że nasz agent jest w ogóle bardzo pomocny. Powiedział tak, że załatwi nam te certyfikaty, powiedział, że załatwi nam ZARP, wszystko nam załatwi, nie? Daj tylko mi znać, wszystko ja ci załatwię, nie? No więc słuchajcie, to jest taki plan. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jak z opowiadań staruszka, tak będzie, że to będzie takie, no wydaje się easy. Troszkę stresu jednak jest mimo wszystko. Ja mam nadzieję, że dzisiaj się jako tako wyśpię. W sumie fajnie, że mamy to przepłynięcie dopiero o 17:30, że to się zacznie jakby tak już intensyfikować, bo można się wyspać, tak jak mówię dzisiaj, porządnie i przygotować, bo nocka może być trudna. Chociaż mówiłeś, że o 21:00 mamy być na bojce, tak? No Mniej tak, agent więcej. powiedział mi właśnie już po 20:00, 21:00 powinniśmy być na Jedyne, co jest mi bardzo szkoda, że u nas jest już która 19 chyba, a jest, zobaczcie, no bardzo ciemno i niestety ten live rozpocznie się właśnie tak jak mówię, no 17 albo 18, w zależności jak tam będzie przesunięcie. No i po prostu no, będzie taka ciemnica, no. Chociaż patrzyłam, że te kamery naprawdę dają nieźle sobie radę i jest w miarę to oświetlone. My też oczywiście tutaj pozapalamy wszędzie na jachcie światła, żeby wszystko dobrze widzieć i... Kanał podobno jest bardzo dobrze oświetlony i tam jest prawie jak w dzień. No też, pomimo, że tak. będzie non-stop, To będzie jest tak prawda, jak bo w dzień. my teraz stoimy, to naprawdę widać go bardzo ładnie. Akurat kamera rufowa tego wam nie pokaże, ale dosłownie widać ogromną łunę świateł, która jest za mostem i naprawdę jest to bardzo ładnie oświetlone. Czasem jak wracaliśmy z mariny do hotelu, to też jak przejeżdżaliśmy przez most, to było też bardzo ładnie widać wszystkie statki, wszystkie oświetlone i tak dalej. Więc naprawdę... Myślę, że może rzeczywiście nie będzie to takie złe. No i też w miarę ludzka godzina, bo rzeczywiście jak mamy stanąć o 21:00 już na bojce, to Można będzie sobie spoko. spać. Pogramy jeszcze z handlarami w karty może albo coś, bo w sumie będziemy mieć na pokładzie Na- 4 gości. Na pewno pouczymy się hiszpańskiego, bo wręcz jestem pewna, że nikt nie będzie mówił po angielsku. Tak jak byliśmy właśnie na serwisie w Shelter Bay, tutaj właśnie na tym boatyardzie, to też nikt z obsługi, nikt z pracowników nie mówił po angielsku. Nasz menadżer jako tako rozmawiał z nami, ale jeżeli chodzi o pracowników, wykonawców, to nie, nikt. Więc taki jest plan, więc live będzie dość długo trwał. No bo wstępna wersja to takie 4-5 godzin. Potem jak staniemy na bojce, no to już tak głupio trochę wam pokazywać, jak tutaj ludzie śpią gdzieś ze śpiworami, więc wtedy chyba wstrzymam tego live'a. Dajcie mi znać w ogóle, jak to ugryźć, bo trochę się motam sama ze sobą i nie wiem, jak do końca mam to właśnie urządzić. Ja myślę, że jak już staniemy na boisku, to zakończymy live'a i następnego dnia zaczniemy następnego live'a rano, jak już No. pilot będzie przepływał, nie? No to chyba właśnie tak zrobimy. No, nie będzie to live, który będzie miał stałe godziny zakończenia i rozpoczęcia, bo my tak samo po prostu nie wiemy, kiedy przypłynie do nas ten pilot dokładnie i tak dalej, czy będą jakieś obsunięcia. Znaczy ja myślę, że tutaj raczej procedury na kanale są dosyć takie rygorystyczne i tam jest dosyć harmonogram W ścisły. sensie, wiesz, nie Gdyby wiem, czy... coś się popsuł, wiesz, zawsze może jakaś awaria zrobić. Nie, chodzi o to, że nie wiem, czy na przykład pilot nie przyjedzie na przykład godzinę wcześniej do nas, albo 5 Raczej- minut przed, nie wiem, No więc... plus minus tak ma 17:30 przyjechać, nie? No okej, no to w takim razie, no to tak to się Zaczniemy rozpocznie. przy handlerach już. Bardzo mi szkoda, że właśnie ten live będzie no tak późno w Polsce, bo 17 to jest u was chyba 24, tak mi się wydaje chyba, tak? Po Dobrze liczę? 24, po 20, No, 17:30. No. No tak, no to będzie w 12:30 u was. No ale tak jak mówię, ten live będzie oczywiście zapisany i będzie każdy mógł sobie wejść, obejrzeć i z nami trochę pobyć. Też ustawiłam tam taki specjalną funkcję, że każdy może sobie przewinąć do odpowiedniego momentu, więc jak kogoś będzie nudzić, to może sobie po prostu przewinąć. No i słuchajcie, no podłączyłam te mikrofony, mam nadzieję, że nas słychać, bo tak jak mówię, nie mam tutaj podglądu. W sumie żałuję, że nic nie wzięłam. I od czasu do czasu będę tutaj stawać tak jak staruszek i w tym całym amoku będę się do was odzywać. Tak jak staruszek wspomniał, mamy 4 rzucaczy lin, więc my nie jesteśmy jakby zaabsorbowani w to wszystko. My będziemy tutaj oczywiście wszystko jakby, no nie wiem, nadzorować, chociaż też mamy pilota do tego, więc no będziemy mieć na pewno więcej czasu, żeby poodpowiadać ewentualnie na wasze pytania, pooglądać wasze komentarze i tak dalej i więc no to tyle, nie? Że będziemy mieć więcej po prostu czasu, żeby tutaj się do was odzywać, czasem przyjść, pomachać i tak to będzie wyglądać. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Chyba już wszystko. No, chyba już wszystko powiedzieliśmy. Tak, słuchajcie, to jest taki krótki live'ik na żywo, ale dziwnie, nie? Na żywo być, pierwszy raz. Dziwnie. Więc tak to wygląda, kochani, i
idziemy to chyba kończyć, no bo to wszystko już powiedzieliśmy. To jest tak naprawdę krótki filmik, chociaż i tak chyba gadamy i gadamy, na temat właśnie zapowiedzi tego przepłynięcia, a jutro dopiero zacznie się prawdziwa akcja. Jutro. Jutro. O 3:00, w sumie 17:30. No, Chociaż o 3:00 już będą line handlerzy to. no zacznę live'a, jak już uruchomimy silniki, no to wtedy ruszymy i wtedy pogadamy sobie. Dobra, słuchajcie, no to co? Życzymy Wam dobrej nocy, jeżeli ktoś nas ogląda, bo jest już późno, więc do spanka. A my idziemy zjeść kolację, powoli też idziemy w błogą noc, ponieważ mamy naprawdę sporo czasu, żeby sobie odespać to wszystko. I mam nadzieję, że tak jak wcześniej mówiłam, to ustawienie kamer jest ok, wszystko działa, idę się przekonać. Także co, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, za zobaczenie nas na żywo pierwszy raz. Trochę jednak jest taki stresik, nigdy nie występowałam tak tutaj na kanale, ale chyba jest ok. Dobra, słuchajcie, idziemy kończyć, nie? Idziemy. Także dziękujemy Wam i do zobaczenia już jutro w wielkim przedsięwzięciu. Płyniemy przez kanał panamski. Zmiana 2 oceanów w jedną dobę. Niesamowite, nie? Być na Pacyfiku. Dziękujemy, See you. pa!